To, jak siebie traktujesz, ma znaczenie, ma gigantyczne znaczenie. Na to potem, jak się czujesz, jak wchodzisz w relacje z innymi ludźmi, na twoją motywację do działania, na to, za co w ogóle się bierzesz, jakie okoliczności, możliwości wykorzystujesz w życiu, jakie nie, kiedy się wycofujesz i unikasz, a to wszystko przekłada się na to, jak się ze sobą czujesz, jakie jest twoje samopoczucie, twoje poczucie szczęścia, satysfakcja z życia. Dlatego też to, w jaki sposób do siebie podchodzisz, naprawdę ma kluczowe znaczenie. I o tym, jak podchodzić do siebie, czyli w sposób bardziej łagodniejszy, to jest dużo filmów na tym kanale, natomiast dzisiaj sobie powiemy, ten film będzie dla osób, które właściwie nie wiedzą. No ale to czy ja dobrze do siebie podchodzę, czy może jednak traktuję siebie surowo? Może jednak dałoby się jakoś tak to rozmiękczyć, oblać trochę takim płynem do zmiękczania i coś z tym zrobić. Dzisiaj opowiem Ci o 10 znakach tego, że faktycznie bardzo możliwe, że podchodzisz do siebie zbyt surowo, zbyt ostro siebie oceniasz i traktujesz zbyt szorstko. No i oczywiście to by było trochę mało pomocne, żeby tylko to wymienić. Powiem Ci też i 10 sposobów lub spraw, na które naprawdę warto zrobić przestrzeń w swoim życiu, żeby tą relację ze sobą poprawić, żeby Ci się żyło lepiej ze sobą i żeby lepiej siebie traktować. Zanim do tego przejdziemy, bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał i to, co robię przez inne platformy. Wielkie dzięki, bardzo doceniam. Jeżeli ten lub jakikolwiek inny film na tym kanale Ci się przydał i masz ochotę podłączyć się pod to wsparcie, zapraszam. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, oznak tego, jak można zbyt surowo siebie traktować, jest dużo. Ja Ci wymienię 10. To nie jest lista kompletna. Od razu Ci mówię, daj mi znać w komentarzu, czy coś innego obserwujesz, czy u siebie, czy u innych. Co też można by było do tego podpiąć, żeby po prostu mieć świadomość, to co to takiego jest, co ja robię. Będziemy się wszyscy od siebie uczyć w komentarzach i jednocześnie mam całą listę tutaj wypisaną, więc będę zerkać, bo tego jest dużo. No więc pierwsza i bardzo, bardzo ważna rzecz to jest nieustanna wewnętrzna krytyka. Czyli czym innym jest zwracać sobie uwagę, że tutaj może niezbyt dobrze powiedziałam, czy się zachowałam względem mojej znajomej. Może trzeba było zadzwonić, zapytać, a ja tak nie zrobiłam. Więc chwycę sobie za telefon, zadzwonię, zapytam, może nawet przeproszę, że wiem, że powinnam zadzwonić wcześniej itp. itd. To jest jedna postawa, czyli bardzo, bardzo konstruktywna. Zauważamy coś i potem wpadamy na pomysł albo pracujemy nad tym, żeby ten mały problem czy duży problem rozwiązać. To jest konstruktywne. Natomiast to, o czym mówię teraz, to jest co innego. To jest destrukcyjna, wewnętrzna krytyka, która zauważ, że bardzo często polega na tym, że nie ma żadnych rozwiązań. Są tylko problemy. To nie jest głos, który ci podpowiada, jak możesz postąpić, żeby coś polepszyć, tylko to jest głos, który ci powie, zawsze jest z tobą źle, cokolwiek byś nie robiła. I to też jest takie symptomatyczne, że ten wewnętrzny krytyk nigdy nie jest zadowolony. Jak to krytyk? On po prostu zawsze będzie krytykował. Czyli czy pójdziesz w stronę A, czy w stronę B, to i tak będzie źle. Jeżeli zadzwonisz do kogoś, to będzie na zasadzie takiej, że ale mogłaś lepiej ułożyć słowa. Mogłaś bardziej elokwentnie czy elegancko coś powiedzieć. Jeżeli nie zadzwonisz, to będzie czemu nie zadzwoniłaś. Jeżeli się odchudzasz, to ciebie krytykuje, bo jesteś taka z taką wielką nadwagą. Jeżeli się nie odchudzasz, no to powie ci, dlaczego się nie odchudzasz. Jeżeli wybierzesz szkołę, to powie ci, nie, ty jesteś głupszy od innych, nie poradzisz sobie w tej szkole. Jak nie wybierzesz tej szkoły, to powie ci, ale jesteś głupi, bo nawet nie próbujesz. To jest bardzo symptomatyczne. Wewnętrzny krytyk to jest metoda numer 1, którą my siebie często torturujemy. Idąc dalej. Perfekcjonizm.
Perfekcjonizm w wydaniu, był oddzielny film o tym właściwie, o 2 rodzajach perfekcjonizmu i jak one się od siebie różnią, ale tutaj w wydaniu takiego dążenia do perfekcji, że po pierwsze uruchamiasz punkt pierwszy, czyli wewnętrznego krytyka, który jest non-stop obecny w twoich staraniach, ale i także taka perfekcja, która prowadzi ciebie właściwie na manowce, dlatego że popycha ciebie do rezygnacji. Nie pomaga, nie angażuje, nie zaciekawia, a przez to zupełnie nie daje przyjemności, tylko napina, tworzy lęki, tworzy wewnętrznego krytyka, a z tym wszystkim czasami jest tak ciężko sobie poradzić, że mówisz sobie nie, ja już nawet nie będę próbować, bo to jest zbyt ciężkie. Bardzo możliwe, że to co zadanie przed tobą, na przykład właśnie, nie wiem, rozpoczęcie nowych studiów, nie jest samo w sobie ciężkie, aż tak bardzo, jak udźwignięcie tej wewnętrznej krytyki i tej presji, że musi wyjść. Co więcej, musi wyjść spektakularnie. Kolejna rzecz. Rozpamiętywanie błędów i porażek, czyli to, w jaki sposób radzisz sobie z własnymi błędami. To może być bardzo wielki znak, że traktujesz siebie zbyt surowo. Czyli, trochę tak jak poprzednio mówiłam, bardzo konstruktywne jest powiedzenie sobie, popełniłam błąd, czego mogę się tutaj na tym nauczyć, co mogę w związku z tym zrobić, żeby ten błąd nadgonić, gdzieś jakkolwiek nadrobić. Jeżeli jest nie do nadgonienia, nie do nadrobienia, w jaki sposób mogę zacząć sobie wybaczać, odpuszczać, dać spokój i iść dalej. To jest super konstruktywne, ale jeżeli chodzi o destrukcyjny sposób podchodzenia do błędów i porażek, no to jest znowu przejeżdżanie siebie walcem. To jest nie tyle już krytyka tu i teraz, bo popełniłam błąd, ale to jest takie wieczne wracanie do tego błędu. Być może ten błąd zdarzył się rok temu, 2 lata temu, 25 lat temu, a ty nadal siebie tym torturujesz. To jest zbyt surowe traktowanie siebie. Dalej. Zbyt surowe traktowanie siebie może wyglądać jak trudność w przyjmowaniu komplementów. Trudność w przyjmowaniu czegoś, co jest super przyjemne, czegoś, co ciebie nagradza, czegoś, co ciebie chwali, jakiegokolwiek słowa z zewnątrz lub po prostu twojego sukcesu. Czyli jeżeli chodzi o te wszystkie błędy i porażki, to tak, na tym się niesłychanie skupiasz. Tak jak mówię, mija ćwierć wieku, a ty nadal się na tym skupiasz. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek pochwały czy komplementy, to ty to tak absolutnie nie ma o czym mówić. Idziemy dalej. Czyli wracamy do tych błędów i porażek. W ten sposób traktujesz siebie zbyt surowo. Kolejna rzecz. Zbyt częste porównywanie się do innych. Oczywiście generalnie rzecz biorąc w naszym życiu, naszym świecie, my jesteśmy stadni, więc my będziemy patrzeć na innych ludzi, będziemy się porównywać. Nie sprzedam ci takich głodnych kawałków pod tytułem nie porównuj się do innych. Będziesz się porównywać, to jest okej. To jest do przejścia. Natomiast zawsze to dawka czyni truciznę i w związku z tym zauważ, do jakiej rzeszy ludzi dzisiaj masz dostęp. Kiedyś moglibyśmy się porównywać do tych, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, które nas otaczały. Dzisiaj porównujemy się do kogokolwiek zechcemy. W każdej sekundzie do całego świata. I to też najczęściej do świata, który jest wyselekcjonowany, wyretuszowany, tak żeby wyglądał na tylko i wyłącznie świat sukcesu. Zauważ to. Czy za sprawą mediów społecznościowych, czy za sprawą reklam, czy za sprawą czegokolwiek innego, co nam gdzieś wchodzi w oczy, jakieś filmy, jakieś media, jakieś gazety, czasopisma itp. itd. Tam się nie pokazuje zwyczajnych dni, szarych czynności, typu jak ktoś zmienia kuwetę kota albo sobie czyści buty. Tylko tam się pokazuje niesamowite wakacje w tropikach, albo dostanie awansu, albo zamieszkanie w nowym domu z wielkim ogrodem. I co ty robisz? No bierzesz te momenty i do nich się porównujesz. Jeżeli gdzieś zauważasz to, że to robisz nagminnie, codziennie, na przykład sięgając po komórkę,
to znaczy, że zbyt surowo siebie traktujesz. To jest czerwona flaga. Idziemy dalej. Nierealistyczne oczekiwania wobec siebie, czyli krótko mówiąc to, gdzie, jak ustawisz poprzeczkę. Zauważ, czego od siebie wymagasz? Czy właśnie wymagasz od siebie doskoczenia do tych cudownie wyidealizowanych obrazeczków, do których się porównujesz? Czy może jednak bierzesz pod uwagę swoje własne, unikatowe okoliczności i dopiero wtedy ustawiasz tą poprzeczkę? No najczęściej dzieje się tak, że wymagamy od siebie absolutnie nie wiadomo czego. I to zauważ, że pod każdym kątem, pod kątem tego, jak wyglądasz, jak pracujesz, jak odpoczywasz, jak zaznajamiasz się z ludźmi, jakimi ludźmi się otaczasz i co w obecności innych ludzi robisz, jakie treści konsumujesz, jakie jedzenie konsumujesz. To wszystko podlega ocenie i to wszystko podlega pewnym poprzeczkom. Zauważ, czy przypadkiem nie jest tak, że zawsze ci mało. Że cokolwiek byś nie robiła lub nie robił, to i tak sobie siebie skwitujesz. Ale za mało się postarałam, za mało jeszcze umiem, za mało jeszcze robię. To jest zbyt surowe traktowanie siebie. Idziemy dalej. Oczywiście z tą poprzeczką wysoką jest związane, wręcz nawet pożenione, bardzo chroniczne, bardzo nawykowe zaniedbywanie swoich własnych potrzeb. No bo jeżeli gdzieś jesteśmy tam, to nie jesteśmy tu. Nie jesteśmy przy sobie. Ignorujemy, w ogóle nawet czasami nie zauważamy tego, co mówi nasze ciało, że jest zmęczone, że jest głodne, że jest niewyspane, że jest smutne, że jest złe, że jest jakiekolwiek inne. To gdzieś spychamy absolutnie gdzieś tam na szary koniec. To nie jest twoja lista priorytetów. To jest czerwona flaga. Kolejna, zaniedbywanie siebie. Traktowanie siebie zbyt surowo. Dalej, nadmierne przejmowanie się tym, co inni powiedzą. Oczywiście znowu nie sprzedaję ci tutaj głodnych kawałków pod tytułem w ogóle się nie przejmuj tym, co inni ludzie mówią. To znowu nie jest możliwe, to nie jest realny cel. A propos ustawiania odpowiednio poprzeczki. Patrzmy na to, co ludzie mówią, tylko popatrzmy, kto to mówi. Jeżeli to są twoi bliscy, zaufani, ludzie, na których tobie zależy i im na nich zależy tak samo. Oczywiście, liczmy się z ich zdaniem. To może być bardzo istotny i cenny, rozwojowy feedback, informacja zwrotna. Natomiast to też nie może być tak, że każdego traktujesz z taką samą atencją, że na każdego tak mocno nastawiasz te swoje radary i cokolwiek by on nie powiedział, czy nie pokazał kwaśną minę, to twoje radary od razu to wychwycą i biorą sobie do serca. No też tak nie może być. To jest zbyt surowe, to jest zbyt mocne i szorstkie traktowanie siebie. O tym w ogóle, jak tego nie robić, to był osobny film, więc nie będę tutaj się bardzo zagłębiać, bo idziemy dalej. Trudność w wybaczaniu sobie. Trudność w wybaczaniu sobie polega na tym, że ciągle mamy do siebie pretensje. Że ciągle gdzieś zarzucamy sobie to, co się wydarzyło, to gdzieś jakieś decyzje, co podjęliśmy. Podczas gdyby tą samą biografię opisała ci przyjaciółka, znajomy, brat, siostra, kuzynka, to byś miała o wiele więcej takiego rozmiękczenia właśnie, takiego wybaczenia pod tytułem no okej, to może nie była super trafiona decyzja, ale jesteś tylko człowiekiem, robiłaś wszystko, co mogłaś najlepiej wtedy. I to wydaje się takie oczywiste, nie? Taki parasol ochronny, parasol takiego odpuszczenia, dawania sobie spokoju. To jest parasol, pod którym jesteś w stanie postawić każdego, nawet swojego wroga albo kogoś, kogo nie lubisz, tylko nie siebie. I to jest twój dowód na to, że traktujesz siebie zbyt surowo. No i ostatni punkt. Myślenie czarno-białe. To też jest sposób na bardzo szorstkie i surowe traktowanie siebie, czyli w kategoriach no wszystko albo nic. Czyli albo zdobędę tą pracę, albo jestem niczym i nikim.
nie nadaje się do niczego. Albo zjem tego pączka, ten kawałek ciasta, albo cała moja dieta jest w ogóle do kosza. Nadaje się cały mój wysiłek na marne. No, zauważ, że to jest znowu sposób niesłychanie ostry. Czyli albo coś robisz dobrze, albo jeżeli się potkniesz, jeżeli popełnisz błąd, jeżeli masz trudniejszy dzień, jeżeli masz zbyt dużo wymagań na bardzo krótki czas, to znaczy, że do niczego, że jesteś do niczego. To jest właśnie czarno-białe myślenie, super niepomocna sprawa, jak się z tym czymś rozprawić, to był oddzielny film. Ale bierz pod uwagę, albo zauważ, jak często torturujesz się tym, że widzisz zero-jedynkowo, że patrzysz na siebie zero-jedynkowo. To jest po prostu kolejna metoda na to. No i co? Jesteśmy przy punkcie 10. Daj mi znać w komentarzu, czy rozpoznajesz je u siebie, czy któryś z tych punktów zabrzmiał boleśnie znajomo. Oczywiście zatrzymujemy się tutaj i chcę powiedzieć, że tego typu tematy nie są łatwe. No, żeby się przejrzeć jak w lustrze w jakiejś treści, trzeba do tego odwagi, więc bardzo Ci tego gratuluję, bo tutaj jesteś po prostu, bo jeszcze nie wyłączyłaś tego filmu, jesteś ze mną. A po drugie, nie jesteś sama. To wszystko, co dotyczy teraz Ciebie, to każdy z nas zna. Tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam sobie wyrzucał jakiś błąd albo nie był w stanie wykrzesać z siebie autoempatycznej postawy. Także nie jesteś sam, nie jesteś sama i też nie musisz być sama. Jeżeli te tematy przytłaczają Cię i wydają się naprawdę bardzo duże, być może potrzebujesz konsultacji, spotkania 1 na 1, które też mam w swojej ofercie, także przy okazji Ciebie zapraszam. A skoro jesteśmy, no to przy mojej ofercie to także newsletter jest do zapisu, czyli miejsce, w którym raz w tygodniu piszę Ci o tym, jak dać sobie spokój. Takie miejsce ukojenia, takie miejsce oddechu. Raz na tydzień. Także zapraszam. A my idziemy do drugiej połowy tego filmu, czyli na co zwrócić uwagę, co takiego robić, żeby skończyć z taką surowością do siebie. I tutaj też będzie 10 punktów i tutaj też będę zerkać. Pierwsza rzecz. Tak jak zaczęliśmy od wewnętrznej krytyki, tak i musimy od tego też zacząć, czyli świadomie edytuj, wejdź w tryb edycji, a nie tylko sczytywania swoich wewnętrznych myśli, zwłaszcza wtedy, kiedy są krytyczne. Bo to nie jest tak, że one się zjawiają, a ty na to możesz jedynie rozkładać ręce i się załamywać. Tylko one się zjawiają. One się zjawiają i one będą się zjawiać. Nie licz na to, że tak tam tego wewnętrznego krytyka będę dusić, że go zaduszę. No nie. Póki będziesz żyć, to masz prawo popełnić błąd, a wtedy bardzo możliwe, że z automatu pojawi się wewnętrzny krytyk. To nie jest problem. On może się pojawiać. Natomiast problemem tak de facto jest to, co się dzieje po, czyli te twoje rozkładanie rąk na przykład i przyjmowanie tego, no trudno. Skoro wewnętrzny krytyk powiedział mi, że jestem skończonym idiotą ostatnim, nie wiem jakim kim, to widocznie to prawda. Skoro nie dostałam tej pracy, to znaczy, że jestem beznadziejna i mam beznadziejną życiową sytuację. Wewnętrzny krytyk mi tak mówi, więc to jest prawda. Nie. No właśnie więc to jest prawda, to nadaje się do edycji. Musimy wprowadzić korekty, musimy wprowadzać lepszy kontakt z rzeczywistością niż ma to wewnętrzny krytyk, bo on jest tak stronniczy, że jego zdania, jego opinie są zbyt negatywne, żeby były wiarygodne. Dlatego my musimy sobie wprowadzać korekty na to. Możemy sobie powiedzieć, nie dostałam tej pracy i jednocześnie nie jestem bezwartościową osobą. I jednocześnie moja wartość jako człowieka została nienaruszona, ona nie drgnęła. Jedyne, co drgnęło, to mój status zatrudnienia. Tego typu korekty,
tego typu wewnętrzne dialogi, które nie zostawiane są tylko i wyłącznie do dyspozycji wewnętrznemu krytykowi, muszą się zadziać, jeżeli zależy ci na tym, żeby podchodzić do siebie, traktować siebie o wiele łagodniej. Przez to wchodzimy jakby w kolejną, drugą pracę domową do wykonania, czyli pytanie siebie, jakie są inne perspektywy, jakie są inne opcje, jakby na to spojrzał mój przyjaciel, mój brat, moja jakaś zaufana osoba. Musimy nie tyle co właśnie po pierwsze skorygować, edytować tego wewnętrznego krytyka, ale dopuszczać do siebie, że inne opcje istnieją, inne opcje myślenia. Wewnętrzny krytyk ci daje tylko jedną opcję. W ogóle on bardzo często tak jakby zawęża, ma takie tunelowe myślenie. Wszystko jest źle, ty jesteś zły, jest fatalnie i koniec kropka. To tym punktem ci mówię, pomyśl sobie, jakie są inne perspektywy, jakie są inne opcje, jak inaczej można na to popatrzeć. I tym sposobem zaczniesz łagodniej siebie traktować, bo zobaczysz siebie z różnych stron, a nie tylko i wyłącznie z jednej, bardzo krytycznej, zbyt krytycznej, żeby była możliwa, ale nadanej jakiejś takiej niesłychanie wielkiej wagi tej stronie. Nie. Detronizujemy tego wewnętrznego krytyka. Dalej. Uznawaj i celebruj nawet najmniejsze swoje sukcesy. To właśnie będzie taką przeciwwagą do takiego uznawania jedynie błędów i takiego przypisywania wagi tym błędom. Czyli jeżeli dzisiaj poszłaś na spacer, jeżeli dzisiaj powiedziałaś jedno zdanie asertywne, jeżeli dzisiaj w jakikolwiek sposób zadbałeś o siebie, gdzie przeważnie na to brakuje czasu, jakimś magicznym sposobem, pogratuluj sobie, poklep siebie po ramieniu, zrób sobie jakąś przyjemność, zauważ, zatrzymaj się w ogóle przy tym. Im dłużej, tym lepiej. Dosłownie zatrzymaj się, żeby siebie pochwalić 2-3 razy, żeby ten moment mógł się zagnieździć ci i w mózgu, i w umyśle, i w sercu. Dalej. Skup się na procesie i postępie, a nie tylko na efektach końcowych. No właśnie perfekcja ma to do siebie, że ona chce widzieć tylko wyniki, nie? Tylko tabelki w tym Excelu. A natomiast takie ludzkie podejście, takie bardziej empatyczne podejście do siebie i budowanie lepszego traktowania siebie polega na tym, że skupiamy się na procesie. Czyli skupiamy się nie tylko na tym, gdzie ja chcę dojechać i jak najszybciej mam tam dojechać, tylko jak ja jadę, jak ja siedzę podczas tej podróży, co ja widzę za oknem, jak ja się czuję, czy zatankowany jest mój samochód, co mnie obok otacza. Tak, to jest koncentrowanie się na procesie. I to jest takie, jak widzisz, bardzo do siebie empatyczne, bo uznajemy, że to jest ważne, a nie tylko i wyłącznie sama meta. Dalej. Ustalaj realistyczne i osiągalne cele, czyli to, co mówiłam w poprzednim punkcie, znaczy w poprzednich punktach, jeżeli chodzi o odpowiednie umieszczanie poprzeczki. Weź pod uwagę swoje ograniczenia. Każdy z nas ma jakieś ograniczenia i naprawdę nie bezcelowe i bezsensowne tak naprawdę, na pewno niepomocne jest porównywanie swoich ograniczeń, w ogóle porównywanie swoich właśnie poprzeczek. One są tak indywidualne, one są tak unikatowe, że jeżeli cokolwiek, to popatrz, gdzie twoja poprzeczka stała rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu, a gdzie stoi dziś. Tutaj mamy pewne pole bardziej fair porównań, a nie no to ja muszę jechać na te wakacje w tropikach, bo mój sąsiad pojechał i na Facebooku wstawia mi zdjęcia. Nie tędy droga. Praktykuj uważność. To jest punkt, którego naprawdę nie mogę zachwalić, zbyt mocno przechwalać, dlatego że nie da się, dlatego że on jest tak kluczowy. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, wprowadzić jakąkolwiek zmianę w traktowaniu siebie, w podejściu do siebie, zbudować większe poczucie własnej wartości, poszanowania do siebie, musimy być uważni. Nie możemy tak przepuszczać przez palce tego, co się z nami dzieje. Nie możemy przepuszczać przez palce tego, jak się nasze ciało czuje,
jak i co się dzieje z naszymi potrzebami. Do tego potrzebujemy pewnego typu mindfulness, pewnego typu uważności lub po prostu zwracania uwagi na to, gdzie ja jestem, co się ze mną dzieje, jak ja się z tym czuję, co się we mnie zrodziło, co się we mnie budzi na skutek przeróżnych wydarzeń, przeróżnych sytuacji. Bez tego nie ruszymy dalej. Ucz się sobie wybaczać. Wybaczanie sobie to nie jest znowuż, no ja mam tak, że sobie nie wybaczam, ja już tak mam. No nie, to jest fałszywe stwierdzenie i wybijmy je sobie z głowy, naprawdę. Popatrzmy na wybaczanie, samo wybaczanie jako na umiejętność, podobnie jak grę na gitarze, tak? I tego się uczymy i tego się uczymy. Czyli znowu ćwiczenia mogą być pisane, mogą być mówione. Ostateczności mogą być w myślach, ale te w myślach to nie są aż takie wiarygodne, żeby sobie powiedzieć, właściwie wielokrotnie powtarzać, że popełniłam błąd, wyciągnęłam lekcję, poprawiłam, co się dało poprawić, a teraz sobie pozwalam iść do przodu. Odpuszczam sobie, zamykam ten rozdział. On jest w tej książce, nikt go nie wymazuje, nie wypiera, nikt nie zaprzecza, on jest. Nie wyrywam tego rozdziału z książki. Ale zamykam go, przechodzę do kolejnego. Tego typu uwag mówionych sobie na głos, na piśmie musi być więcej, jeżeli chcesz zadbać o siebie. I dalej. Tak jak mówiłam, nie powiem ci, nie porównuj się do innych, ale miej to na uwadze. Zauważaj, kiedy siebie porównujesz do innych. Tylko wtedy możemy wyłapać, jak często to robisz, jaki to ma na ciebie wpływ. I dopiero wtedy przejść do ewentualnego ograniczania. Czyli dobrze jest wyłapać wyzwalacze. Czyli w jakich okolicznościach najczęściej do siebie porównujesz do innych i zawsze to jakimś cudem porównanie wychodzi na minus dla ciebie. Dobrze jest wychwycić te okoliczności i albo je ograniczyć, albo wejść w pracę zrozumienia, co się takiego dzieje, co w tych sytuacjach jest, że to wyzwala porównywanie się, w jakim celu, jakie te porównania są, do czego one prowadzą, jaki komunikat z nich wybrzmiewa. I tu znowu jest kawał pracy do wykonania. Podchodź do dbania o siebie jak do priorytetu, a nie luksusu. Bardzo często gdzieś wybrzmiewa w nas takie nastawienie, no ja to tam o siebie zadbam, jak już będę miała czas. Jak już gdzieś tam pod koniec dnia, nie wiem, o 24:00 będę miała 5 minut, to wtedy sobie, nie wiem, pomedytuję. No to jest żart, a nie dbanie o siebie. To absolutnie nie spodziewaj się jakiegokolwiek pozytywnego efektu takiego dbania o siebie. To jest zaniedbywanie siebie, to jest wysyłanie ciągle do siebie komunikatu, nie jestem ważna, ja się nie liczę, wszyscy się liczą, ale nie ja. Dlatego to nie jest luksus, to jest higiena psychiczna. Tak samo jak myjesz zęby codziennie, tak samo i dobrze jest wpuścić dbanie o siebie w jakichkolwiek różnych formach. Było o tym masa filmów, więc tutaj się nie będę rozwodzić, ale dopasowanych do ciebie oczywiście. Przebieraj, wybieraj w tych wszystkich sposobach i patrz na to, jak to na ciebie działa, ale to musi być konsekwentne, bo inaczej nie jest skuteczne. No i jeszcze jedna rzecz. Szukaj wsparcia. Czasami dostaję pytania, czy tą całą robotę nad sobą, powiedzmy tak to szeroko nazwiemy, można wykonać samemu? No, najbardziej realistyczna odpowiedź brzmi, to zależy. Czyli śmiem wątpić, że tak wszystko ci się cudownie ułożyło, że ta praca nad sobą jest absolutnie wykonywalna i pstryk bardzo łatwo pójdzie i nikt się nie dowie, że tak powiem, że w ogóle ją wykonałaś lub wykonałeś. Gdyby tak było, to pewnie w ogóle sama sensowność i celowość tej pracy można by było ją zakwestionować, dlatego że skoro tak wszystko jest wspaniale, no to nad czym my mamy pracować, nie? Dlatego też dobrze jest wpuścić do siebie możliwość, że ja nie muszę.
Nie muszę zaciskać zębów, żeby zrobić to sama, tylko mogę zacząć na przykład zastanawiać się, dlaczego jest mi tak ciężko sięgnąć po pomoc. Jakie we mnie pracują tezy i przekonania, że muszę się z tym zamknąć na 4 spusty, że nikt nie może się dowiedzieć, albo że ja nie mogę poprosić o pomoc. Samo w sobie już będzie bardzo ciekawą pracą do wykonania. No i mamy 2 kompletne listy, 2 dyszki poszły. Daj mi znać, które ze znaków lub które ze sposobów traktowania siebie zabierasz ze sobą. Jeżeli masz inne pomysły, obserwacje, przemyślenia, podziel się nimi w komentarzu, bo każde kliknięcie, komentarz, subskrypcja, cokolwiek tam gdzieś klikniesz, zrobisz, to jest wsparcie tego kanału i tego, co robię, za co Ci z góry wielce, wielce wysyłam wielkie podziękowania, podobnie jak osobom, które to robią przez inne platformy. Super, że jesteście. Dla mnie super cenna informacja. A my widzimy się następnym razem, ale na sam koniec chciałabym Ci powiedzieć, że to, że w ogóle jesteś w tym temacie, dzisiejszy film, Twoja obecność tutaj do tego momentu zaliczamy jako wielka dbałość o siebie. Dzisiaj możesz sobie pyk, odhaczyć, zrobione. Gratuluję Ci tego. Do zobaczenia.